Witam o poranku. Gigantyczny pesymizm. Skąd się wziął? Uwaga, to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Gigantyczny pesymizm. Skąd się wziął? Uwaga! Dzisiejsza sesja znowu będzie pozbawiona dużej ilości makroekonomicznych danych, które mogłyby wpłynąć na rynek. Ewidentnie czekamy tutaj na piątkowe dane z rynku pracy i rynek tak powinien się tutaj pozycjonować. Natomiast dzisiaj będziemy mieć wystąpienie prezesa Powella i ono może wpłynąć po godzinie 16 na wydarzenia na rynku. Dlatego warto być gotowym na to, co się wtedy wydarzy, ale myślę, że rynek będzie się koncentrował na danych z rynku pracy, które poznamy dokładnie w najbliższy piątek. Gigantyczny pesymizm skąd się wziął? Jak widzimy na rynku, przede wszystkim kluczowe jest teraz to do zrozumienia sytuacji na świecie, na rynkach finansowych, jak zachowuje się przyszła stopa procentowa. Rynkowa stopa procentowa, w tym wypadku amerykańska obligacja, wczoraj utrzymała się poniżej poziomu 4%. Dlatego też myślę, że część inwestorów myśli już, że rynek spróbuje zagrać na formację podwójne dno, ale żeby tak się stało, będziemy musieli przeżyć dane makroekonomiczne w sposób taki je zdyskontować, że będą one słabsze od prognoz i będą sygnalizowały zatrzymanie procesu podwyżek stóp procentowych, ponieważ jeżeli tak się stanie, rynek dotrzyma informacji, które będą sprzyjały popytowi na ryzyko, ponieważ popyt na ryzyko nie lubi rosnących stóp procentowych. Dlatego też te dane, które poznamy w piątek, powinny być gorsze niż zakładały prognozy, aby dać pretekst ku temu, żeby już wyraźnie amerykańskie obligacje i obligacje całego świata były kupowane. Natomiast utrzymanie poniżej poziomu 4% sprzyja tym scenariuszom prospadkowym. Warto być tego świadomym. No i wróćmy do tematu. Skąd ten pesymizm, który jest gigantyczny? Skąd się wziął i że należy uważać? To temat, który jest poświęcony przede wszystkim amerykańskim obligacjom. Jak widzimy z badań przeprowadzonych przez Bloomberga, mamy w ostatnim tygodniu gigantyczny wzrost pesymistów na rynku amerykańskich obligacji. Ten odsetek jest bardzo duży, zbliża się do 80%, czyli zdecydowana większość rynku oczekuje dalszego spadku cen i wzrostu rentowności i być może właśnie w tych danych zawarty jest optymizm, że jednak będzie odwrotnie niż zakłada zdecydowana większość uczestników rynku. No i stąd też nastawienie, że może na tych poziomach zacząć się gra na formację podwójne dno na cenach amerykańskich obligacji. Dlatego też bazując na tym wykresie, który jest w tle, można śmiało stwierdzić, że mamy do czynienia z gigantycznym pesymizmem na rynku, a wziął się on stąd, że ostatnie tygodnie, czyli luty, przyniósł nam falę osłabienia cen, czyli wzrostu rentowności amerykańskich obligacji i część inwestorów jednak wróciła do obozu, który twierdzi, że procesy dezinflacyjne nie będą działały. I to jest główny powód, dlaczego taki pesymizm jest wysoki i oczywiście uwaga na to, ponieważ wzrośnie prawdopodobieństwo nie tylko odwrócenia tendencji, ale także oczywiście możliwości obserwacji dużego przełożenia tych zmian na różne inne klasy aktywów. Warto być tego świadomym. A oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych, jak widzimy od wczoraj niewiele się tutaj zmieniło. Jesteśmy cały czas w rejonie 5,45%. Rynek oczekuje, że w marcu będzie następna podwyżka o 25 punktów bazowych, później w maju następna o 25 punktów bazowych i być może na tym będzie koniec, ale w grze jest także trzecia podwyżka o 25 punktów bazowych. Jednak myślę, że dane z rynku pracy oraz dane o inflacji, które także poznamy w najbliższych dniach, będą tutaj kluczowe do zrozumienia, w którą stronę podążają amerykańskie obligacje. Natomiast ten optymizm widać na polskich obligacjach. Na amerykańskich widać pesymizm, a na polskich optymizm. Tak jakby inwestorzy zakładali, że faktycznie procesy dezinflacyjne będą tutaj postępowały zdecydowanie szybciej i że warto kupować polskie aktywa.
Bardzo książkowo zaczyna zachowywać się ETF na polską krzywą dochodowości, ponieważ wygląda na to, że odbijamy punktowo od linii szyi formacji podwójne dno, a to jest bardzo dobra informacja na przyszłość dla polskich papierów. Natomiast wczorajsza sesja amerykańskiej części zdecydowanie przyniosła umocnienie krajowej waluty. Trwale przeszliśmy poziom 4,40, to jest niezwykła informacja pozytywna dla euro złotego, a na dolar złoty wróciliśmy pod poziom 4,40, dlatego też myślę, że te wydarzenia, które się teraz dzieją, sprzyjają polskim aktywom, zdecydowanie sprzyjają polskim aktywom i jeżeli mamy gigantyczny pesymizm na amerykańskich obligacjach, to myślę, że mamy rosnący i to wielki optymizm na polskich aktywach, ponieważ także warszawska giełda papierów wartościowych wygenerowała wczoraj optymistyczne sygnały, ponieważ indeks WIG20 wybija się górą z formacji kanału spadkowego, która zmienia się w formację flagi. W tym wypadku myślę, że jest ogromna szansa, żeby przetestować wkrótce ponownie maksima, które były ustanowione w styczniu i z dużą szansą na to, że te maksima zostaną pokonane, a poziom 2000 punktów także zostanie przebity, rozpoczynając następną fazę tendencji wzrostowej. Moim zdaniem optymizm po wczorajszej sesji jest zdecydowanie mocniejszy. Wczorajsza sesja przyniosła także utrzymanie nad poziomem 4000 punktów na indeksie Standard & Poor. Indeks DAX jest o krok już od wybicia nad styczniowe maksima. Jeżeli tak się podczas dzisiejszej sesji stanie, to uruchomiona zostanie sekwencja sprzyjająca tezie o tym, że będziemy świadkami wkrótce ataku na maksima wszechczasów. Giełdy w Azji zachowują się niejednoznacznie. W Japonii mamy próbę wyciągania indeksu tak wysoko, jak tylko się da, z dobrymi perspektywami na utworzenie formacji odwracających tendencję spadkową na wzrostową. Natomiast dzisiaj w momencie tworzenia tego wpisu zaczyna wyraźnie spadać giełda w Hongkongu. No i może być to sygnał, że dzisiejsze otwarcie na indeksie WIG20 może być w miarę neutralne, bądź też nieco niżej. Mamy także do czynienia z lekkim optymizmem na innych parkietach w Azji. Dlatego też miks sygnałów jest taki, że powinniśmy dzisiaj w Warszawie otworzyć raczej w okolicach wczorajszego zamknięcia. Euro-dolar zaczyna przechodzić nie tylko średnią kroczącą, ale ostatnie maksima. To także faworyzuje scenariusze prowzrostowe i prawdopodobnie będziemy świadkami próby ataku na poziomie 1,07 jeszcze przed danymi makroekonomicznymi z rynku pracy, które wkrótce poznamy. To jest dobra informacja. Mamy także próbę nawrotu do tendencji wzrostowej na cenie złota. Z tego także bym się bardzo cieszył. Natomiast z metali najsłabiej zachowuje się teraz cena srebra i będzie tak do czasu utrzymania poniżej poziomu $21,5. Miedź moim zdaniem cały czas walczy o psychologiczny poziom $9000, ale jesteśmy na poziomach raczej niższych niż wyższych, dlatego też to, co się dzisiaj wydarzy, może także faworyzować scenariusze na giełdach papierów wartościowych, dlatego równolegle przyglądajmy się, w którą stronę względem tego poziomu $9000 pozycjonuje się cena miedzi. Dlatego też ten optymizm albo pesymizm powinien płynąć z zachowania ceny tego metalu. Ropa naftowa ładnie się konsoliduje wokół średniej dwustosunkowej, no i po prostu czekamy na dalsze wybicia, czyli rynek surowcowy daje niejednoznaczne sygnały. Niejednoznaczne sygnały daje także Bitcoin, ponieważ nie ma wzrostu popytu na ryzyko, a tutaj utrzymanie kryptowaluty na tych poziomach, które były w ostatnich dniach utworzone, raczej faworyzuje te scenariusze spadkowe. Natomiast pamiętamy, że za to, co się teraz dzieje na Bitcoinie, odpowiada lokalna specyfika, czyli kłopoty kolejnej ważnej instytucji dla rynku kryptowalut. Dlatego też uwaga na gigantyczny pesymizm. Skąd on się wziął? Myślę, że także należy brać pod uwagę te czynniki, o które wkrótce będziemy musieli znowu się bić, ponieważ poznamy serię danych makroekonomicznych z waluty, rozpoczynając od danych z rynku pracy, które będą miały bardzo duże znaczenie dla rynków finansowych na całym świecie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość,
A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i życzę wszystkiego dobrego oraz dzisiaj bardzo dużej, dodatniej stopy zwrotu. Wszystkiego dobrego jeszcze raz i pozdrawiam.